Cześć, ja nazywam się Piotr Dubiela i witam Cię serdecznie na kanale Tu jest Bug. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zintegrować N8N z GitHubem i to na dwa różne sposoby. Nie skończymy na samym połączeniu z repozytorium. Zbudujemy pełny workflow, który pobierze wyniki testów automatycznych, a następnie ładnie je dla nas podsumuje. Jeśli jeszcze nie masz konta na GitHubie, to zerknij proszę do linku w opisie. Przygotowałem krótki materiał, który przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. W trakcie tego odcinka zdobędziesz praktyczne doświadczenie z N8N i poznasz różne rodzaje węzłów. Nie zabraknie też odrobiny vibe codingu. Zainteresowany? To zaczynajmy! Zanim przejdziemy do integracji z N8N, musimy przygotować sobie repozytorium na GitHubie. I tutaj możemy skorzystać z mojego repozytorium. Tak wystarczy wejść na stronę bloga, a następnie na samym dole w stopce jest ta ikona GitHuba. Wystarczy ją w tym momencie kliknąć i gotowe. Jesteśmy na moim repozytorium i chciałbym, żebyśmy skorzystali na potrzeby dzisiejszych zajęć z tak zwanego forka mojego repozytorium. Fork to tak naprawdę Twoja własna kopia czyjegoś repozytorium, zapisana na Twoim koncie GitHuba. Kod wygląda identycznie, ale należy już do Ciebie. To jest trochę tak jak skopiowanie projektu na swój dysk. Możesz robić co chcesz i nikomu nie rozwalisz oryginału. Dlaczego robimy fork, a nie pracujemy na oryginalnym repo? No po pierwsze, niestety nie masz uprawnień do cudzego repozytorium, w tym wypadku mojego. Po drugie, N8N będzie potrzebował dostępu do repo, a tokena nie jesteśmy w stanie podpiąć do repo, którego nie kontrolujemy. Trzecia rzecz, to dzięki takiemu rozwiązaniu nic nie popsujesz. Możesz testować, usuwać, komitować bez stresu. Tak, czyli właśnie to daje Ci fork, bezpieczeństwo i kontrolę. I teraz, aby takiego forka utworzyć, to tutaj znajduję sobie te pole fork, klikam ten trójkącik, wybieram opcję Create a New Fork. Podaję nową nazwę repo, na przykład tu jest bug-copy. Zaznaczam ten checkbox copy the main branch only, no bo tak naprawdę nie potrzebujemy historii wszystkich branchy, wystarczy nam ten jeden główny. Klikam przycisk Create Fork. I gotowe. W tym momencie stajesz się szczęśliwym posiadaczem dostępu do całego repozytorium Tu jest Bug i automatycznie tym samym dostajesz też dostęp do tak zwanych GitHub Actions, czyli do wbudowanego mechanizmu CI/CD, gdzie repozytorium może być nie tylko magazynem kodu, ale też środowiskiem do uruchamiania testów. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak działa takie GitHub Actions i jak je utworzyć, to polecam film, w którym to szczegółowo opisuję. W tym momencie skupimy się na odpaleniu testów, tak aby później za pomocą N8N móc pobrać wyniki tych testów i podsumować je, korzystając właśnie z narzędzia N8N. W związku z tym przechodzimy do zakładki Actions. Tak, tutaj mamy informację, że po sforkowaniu takie repozytorium ma domyślnie wyłączone workflowy, więc aby je uruchomić, tutaj klikam ten zielony przycisk i gotowe. W tym momencie mam dostęp do wszystkich workflowów, które zdefiniowałem w tym repozytorium głównym Tu jest Bug. Dobrze, i teraz w tym momencie tutaj z tych workflowów dostępnych po lewej stronie wybierzemy sobie Rest Assured Test Single Test Suite, a następnie tutaj klikam opcję Run Workflow i wybiorę tutaj, że workflow ma być uruchomiony z brancha głównego i że ma to być Regression Suite. Klikam przycisk Run Workflow i w tym momencie ten workflow powinien się uruchomić. Jeżeli nic nie widzisz, tutaj możemy spróbować odświeżyć przeglądarkę. Jak widzisz, w tym momencie już tutaj coś się zaczyna procesować. Musimy dać chwilę czasu, żeby ten workflow się wykonał, tak? Czyli w tym momencie tam uruchamiane są po stronie GitHuba testy automatyczne i za chwilę te wyniki tych testów będą dostępne w postaci artefaktów. Ok, po kolejnym odświeżeniu przeglądarki tutaj widzimy, że ten workflow zakończył się porażką. Mamy czerwony krzyżyk, klikam na ten workflow, widzimy informację 22 sekundy, zakończył się z kodem 1 i to, co nas interesuje, to jest ten plik test report. Możemy go sobie pobrać tutaj tym przyciskiem. Raport się pobrał i teraz po rozpakowaniu dostajemy taki zbiór plików. Testy były uruchamiane za pomocą biblioteki TestNG, więc rezultaty możemy łatwo podejrzeć tutaj w index.html. Tak, czyli tutaj mamy wyniki tych testów, czyli 12 testów zostało wykonanych, 3 testy nie przeszły i 9 testów przeszło. Natomiast
Takie same wyniki możemy podejrzeć również w pliku testng results.xml. Tutaj będziemy mieli informację już szczegółową, jakie testy się wykonały, jakie się nie wykonały i jakie błędy zaobserwowano. I tak naprawdę to jest plik, który będziemy chcieli za pomocą N8N pobrać, przetworzyć, zamienić na przykład na plik wynikowy JSON podsumowujący, co się wydarzyło w tych testach. Ok, w tym momencie jesteśmy już gotowi, możemy uruchomić nasz N8N. Jak pamiętasz, aby uruchomić N8N, musimy włączyć Dockera. I teraz, jeżeli działasz na Windowsie, tak to wpisujesz tutaj w terminalu WSL, który automatycznie uruchomi tobie domyślną instancję Ubuntu i tam następnie będziesz mógł wykonać komendę Dockera. Natomiast jeżeli wybrałeś opcję dla Maca, tak jak na przykład ja w tym wypadku, to korzystamy tutaj z narzędzia Kolima. Więc ja najpierw muszę uruchomić tą Kolimę, a następnie, tak jak ty po zalogowaniu na tą domyślną instancję Ubuntu, wpisuję polecenie docker start n8n. Po uruchomieniu N8N potrzebuję się zalogować, klikam przycisk Sign in i gotowe. Jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Tak, czyli mamy katalog tutorial YouTube, gdzie jest nasz poprzedni workflow i możemy zacząć tworzyć nowy workflow. Tak więc tutaj znowu wybiorę Create Workflow. Tak jak wcześniej tutaj zaczniemy od najprostszego startu, czyli Trigger Manually, czyli po kliknięciu Execute Workflow ten workflow się uruchomi. Zmieniam nazwę workflowu na Get GitHub Test Results. Jak widzisz, automatycznie mi się ten workflow zapisał. I teraz w pierwszym kroku będziemy chcieli pobrać informacje o workflow. Tak, czyli będziemy chcieli dostać informacje o tym workflow, który uruchomiliśmy. W związku z tym klikam tutaj przycisk plus, wpisuję GitHub, następnie tutaj wpisuję workflow, no i wybieram tą opcję Get a Workflow. Teraz zobacz, mamy tutaj opcję utwórz nowe credentiale, czyli zanim przejdziemy dalej, musimy ogarnąć temat tokenów dostępowych do GitHuba. Tak, i tutaj od razu ważna dla Ciebie informacja, są dwa rodzaje tokenów, których możemy używać. I to tak naprawdę od Ciebie zależy, z którego dzisiaj skorzystasz. Pierwszy to token osobisty, który będzie przypisany bezpośrednio do Twojego konta GitHub. To jest najprostsza opcja, najszybsza do ogarnięcia i idealna na start. Drugi to tak zwany fine-grained token, czyli token powiązany z konkretnym repozytorium. Ten drugi jest bardziej restrykcyjny i bezpieczny, ale ma jeden istotny minus. Musisz być właścicielem repozytorium, żeby go utworzyć. Na tym sforkowanym repo to nie jest problem, ale w pracy bardzo często nie masz uprawnień admina do repo firmowego. Dlatego w tym materiale postanowiłem pokazać Ci oba przypadki. Jak zrobić token osobisty i jak zrobić token repozytoryjny, właśnie ten fine grained. Dzisiaj możesz użyć tego, który jest dla Ciebie wygodniejszy, a w razie potrzeby możesz wrócić do tego filmu i zawsze zobaczyć, jak utworzyć ten alternatywny token. Dobrze, to zacznijmy od wygenerowania osobistego tokenu. W tym celu wracam tutaj na stronę github.com, klikam swój profil, następnie wybieram opcję Settings i na samym dole jest tutaj taka specjalna zakładka Developer Settings. Następnie mamy Personal Access Tokens i tu są właśnie te dwa tokeny, o których Ci mówiłem. Fine Grained Tokens to są te tokeny per repozytorium, natomiast te tokens to są te tokeny osobiste. Więc zacznijmy od tego. Klikam na Tokens Classic, wybieram opcję Generate New Token, wybieram Generate New Token Classic. Tutaj przy opcji Node podaję, do czego będzie mi ten token służył. To jest po prostu jakiś identyfikator tokenu. Tak mogę go nazwać na przykład N8N token. Następnie podajemy, jak długo ten token ma żyć, tak, czyli po jakim czasie ma on wygasnąć. Tak, możemy wpisać 7 dni, 30. Najbezpieczniej jest podać jakiś skończony czas, nie zostawiać opcji No Expiration. Możemy wpisać na przykład 30 dni. Teraz kluczowe jest zaznaczenie zakresów działania tego tokenu. Możemy na przykład skorzystać tutaj z zakładki repo, wybrać public repo i repo invite. To by oznaczało, że za pomocą tego tokena mamy dostęp do naszych repozytoriów publicznych, tak, czyli właśnie ten public repo oraz prywatnych, tak, czyli ten repo invite. Tak naprawdę im mniej tych checkboxów tutaj zaznaczymy, tym oczywiście jest bezpieczniej w razie wycieku takiego tokena. Tak, czyli zaznaczam tylko te dwa pola i na samym dole klikam zielony przycisk Generate Token. I teraz ten token, który tutaj widzisz, tak jak jest napisane wyżej, nigdy więcej go już tu nie zobaczysz. Tak więc potrzebujemy go gdzieś skopiować i wrzucić na przykład do notatnika. Tylko przypomnę Ci, że w tym momencie za pomocą tego tokenu mamy dostęp do wszystkich repozytoriów, których Ty jako ten użytkownik
jesteś przypisany, tak? Czyli do których kontrybuujesz, masz dostęp i tak dalej. Niekoniecznie musisz być właścicielem tych repozytoriów. Jeśli natomiast chciałbyś token do konkretnego repozytorium, gdzie na przykład masz admina, to możesz skorzystać właśnie z opcji Fine Grained Token, czyli przechodzisz do zakładki Fine Grained Token, wybierasz Generate New Token, możesz go na przykład nazwać jako Fine Grained N8N. Tutaj możemy dać na przykład dłuższy czas expiration 90 dni. Kluczowe tutaj jest Repository Access, gdzie możesz wybrać właśnie konkretne repozytorium, na przykład tu jest bug copy. Na koniec pozostaje dodać odpowiednie uprawnienia i znowu im mniej uprawnień nadasz, tym tak naprawdę lepiej, bo w razie wycieku takiego tokena mniej stracisz. Tak, czyli zaznaczam opcję Actions oraz opcję Content. I w obu przypadkach access jest read-only, czyli ma dostęp do artefaktów i workflowów, a także tutaj repozytorium, branchy, downloady, merge i tak dalej, ale też tylko do read-only. Podsumowując, jeśli chcesz podejść do tematu bardziej bezpiecznie, to właśnie tutaj możesz utworzyć ten Fine Grained Token z dostępem tylko do jednego konkretnego repozytorium. Jest to podejście zgodne z zasadą najmniejszych uprawnień. N8N widzi tylko to, co naprawdę musi widzieć. Z perspektywy samego workflow w N8N nic się nie zmienia, czy użyjesz tego tokenu, czy tego osobistego, nie ma to znaczenia. Całość będzie działała dokładnie tak samo. Więc klikam przycisk Generate Token, potwierdzam, kopiuję i wrzucam sobie gdzieś do notatnika. Następnie wracam do N8N, upewniam się tutaj, że ten Get a Workflow jest otwarty, klikam na Select Credentials i naciskam ten plus, aby utworzyć nowe dane uwierzytelniania. Następnie wybieram Access Token, wpisuję nazwę swojego użytkownika oraz na przykład ten Fine Grained Token, klikam przycisk Save. Jeżeli wszystko poszło OK, to powinieneś dostać zielony komunikat, że Connection Tested Successfully. Klikam na krzyżyk i teraz musimy uzupełnić te informacje, tak? Czyli tutaj potrzebujemy podać repository owner. Niestety często jest problem tutaj z zaciągnięciem tych informacji przez GitHuba. W związku z tym musimy mu trochę pomóc, czyli tutaj wpisujemy sobie nazwę swojego użytkownika, następnie już repozytorium udaje mu się zaciągnąć i możemy sobie wybrać, który workflow nas interesuje. Oczywiście interesuje nas Single Test Suite, czyli tam, gdzie puściliśmy te pierwsze testy. Teraz kliknę przycisk Execute Step, żeby zobaczyć, czy to wszystko działa. Jak widzisz, po prawej stronie dostajemy informację o samym tym workflow, czyli workflow, nazwa Rest Assured Single Test Suite. Natomiast my nie chcemy samej nazwy, my chcemy dostać konkretny run tego workflowu i jego artefakty. Tak, czyli jak wrócę tutaj do widoku GitHub Actions, tak, tutaj na ten moment udało nam się uzyskać informację o samym tym workflow Single Test Suite, Rest Assured Test. Natomiast to, co chcemy uzyskać, to jest informacja o runach, czyli te runy, czyli to, co tutaj kliknąłeś Run Workflow i Run Workflow, to jest dopiero ten run, który wykonuje testy i przechowuje artefakty, czyli zapis wyników tych testów. I teraz właśnie w kolejnym kroku spróbujemy pobrać informacje o wszystkich tych egzekucjach tego konkretnego workflowu. Więc wracam tutaj do N8N, klikam plus, wpisuję GitHub. Po wpisaniu work, jak widzisz, nie ma tutaj takiej opcji jak Get Workflow Runs. Niestety nie wszystko w N8N jest już gotowe na tu i teraz. Być może kiedy oglądasz ten film, pojawiła się już u Ciebie taka opcja. Natomiast u mnie na ten moment tej opcji nie ma, więc co trzeba zrobić? Trzeba ją sobie stworzyć. Klikam przycisk plus. Teraz korzystamy z podstawowego requestu typu HTTP. I teraz, aby dostać się do tych workflowów, ja tutaj z lewej strony zaznaczę sobie, że chcę JSON tej naszej odpowiedzi z noda get a workflow. I teraz biorę ten URL, który otrzymałem z wcześniejszego węzła. Umieszczam tutaj drag and dropem do URL. Następnie dodaję tutaj za tym nawiasem klamrowym słówko runs. Klikam przycisk Execute Step. Jak i w tym momencie widzisz, mamy tutaj Workflow Runs jako tablicę, w którym mamy tylko jeden Workflow Run. Tak, czyli tutaj zmienimy sobie nazwę z HTTP Request na Get Workflow Runs. Klikam Enter, zapisuję. I teraz tak, w tym momencie dostajemy tylko jedno workflow. Ale co jeśli miałbym więcej tych runów odpalonych? Spróbujmy cofnąć się do Rest Assured Tests i tutaj ponownie wyklikamy Run Workflow Regression Suite z brancha main. Ok, tutaj mamy szybkie testy API, więc build się już zakończył. Wracam do N8N, jeszcze raz klikam Execute Workflow. I teraz zwróć uwagę, mamy total count 2, mamy tutaj
array tych workflowów, natomiast na wyjściu jest tylko jeden item. Tak? O co chodzi? Chodzi o to, że dostajemy jeden JSON. Ten JSON najpierw ma podsumowanie, co jest w środku, a dopiero potem są kolejne JSOny w formie tablicy. I teraz co możemy zrobić, żeby rozbić to na dwa workflowy? W tym momencie wystarczy nam skorzystanie z takiego gotowego węzła o nazwie split. Tak, split, czyli rozdzielać. Tutaj w fields to split out musimy podać, jakie pole chcemy właśnie rozdzielić. Wystarczy przeciągnąć tutaj workflow runs, kliknąć execute step i gotowe. W tym momencie dostajemy dwa itemy, czyli dwa osobne runy, z których możemy osobno, jeśli chcemy, pobierać artefakty. Teraz przyjmijmy, że na przykład mamy taki run wykonywany co najmniej raz dziennie. I ja bym chciał uzyskać wyniki z konkretnego dnia, więc co mogę zrobić? Klikam tu sobie na ten przycisk plus, wyszukuję węzeł o nazwie filter. Tak jak już Ci mówiłem, chciałbym tutaj filtrować po konkretnej dacie. I teraz tutaj widzimy w tym JSONie jest na przykład pole created at. Wrzucam sobie te pole tutaj do mojego warunku. Zwróć uwagę, że mamy tutaj informację o obecnej wartości tego czasu, natomiast ciężko byłoby się wstrzelić tak co do sekundy, tak? Czyli mamy rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty, sekundy. Ale wszystko to, co tutaj robimy, jest robione w JavaScriptie. W związku z tym możemy skorzystać z gotowych metod, więc tutaj, jak widzisz, od razu mamy podpowiedź, czyli wpisuję substring od 0 do 10, mamy idealnie rok, miesiąc, dzień. Jest równy. Tak i tutaj na przykład załóżmy, że miałoby to działać zawsze dla dzisiejszego dnia. Więc co mogę zrobić? Mogę tutaj znowu odwołać się do zmiennej newDate, następnie wywołać metodę toIsoString, tutaj oczywiście muszę zaznaczyć, że chodzi mi o wyrażenie, czyli mamy newDate.toIsoString. I teraz znowu możemy zrobić tutaj split na literce T, a następnie pobrać pierwszą część, tak? Czyli mamy 2025, 12, 30 i to zawsze będzie działało z dzisiejszą datą. Czy odpalisz ten workflow jutro, za tydzień, czy pojutrze, zawsze tutaj będzie dzisiejsza data. Ok, klikam przycisk execute step. No i tak jak widzisz, w tym momencie z racji tego, że oba te workflowy zostały wykonane tego samego dnia, no to niestety oba przechodzą dalej w tym filtrze. Dobrze, ale załóżmy, że musieliśmy reegzekutować naszą suitę testową, bo na przykład był jakiś flaky test, albo było zerwane połączenie sieciowe, cokolwiek. I mamy taką sytuację jak teraz, czyli są dwa workflow runy odpalone tego samego dnia, a chcemy, załóżmy tylko najnowszy. Co możemy zrobić? Możemy to zakodować, tak? Czyli dodamy sobie węzeł code. Mamy tutaj dwie opcje, code in JavaScript albo code in Python. Dla osoby, która tak jak ja zna dobrze tylko jeden język, nim jest Java, to jak wybór między dżumą a cholerą, więc tak naprawdę tu zawsze biorę pierwszą z brzegu, czyli code in JavaScript. I teraz tak, ja nie umiem kodować w JavaScriptie. To, co wcześniej widziałeś, podpowiedział mi ChatGPT. No i właśnie, ten ChatGPT nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, ale zdecydowanie potrafi pisać takie proste skrypty, które pomogą przetransformować te dane z lewej do danych z prawej, których my potrzebujemy. I teraz pora na tak zwany vibe coding. Czyli tak, otwieram sobie dowolny LLM, na przykład ChatGPT, wpisuję mu, mam taki kod w JavaScript w Node N8N, czyli kopiuję wszystko, co tutaj mam. Tak i piszę mu, że chciałbym, żebyś dla poniższego JSON-a przygotował output, w którym pojawi się ta wartość, która ma run number najwyższy razem z pozostałymi atrybutami. Tak, czyli tutaj na podstawie run number możemy określić właśnie, który z tych dwóch buildów był ostatni. Tak, czyli jest run number 3 i run number 2. Tak więc wpisujemy mu, chciałbym, żebyś dla poniższego JSON-a przygotował output, w którym pojawi się ta wartość, która ma run number najwyższy razem z pozostałymi atrybutami. I teraz wracam tutaj do tego N8N, klikam przycisk skopiuj wszystko, wklejam mu to wszystko i wysyłam zapytanie. Ok, on mi coś tutaj wytłumaczy, nawet jak ten kod działa. Mnie to nie interesuje, szczerze powiedziawszy. Klikam skopiuj, wklejam tutaj, wybieram execute step, dostałem run number 3, jeden item. Wygląda na to, że ten kod robi to, co miał zrobić. Możemy sobie nazwać ten węzeł get latest workflow run. I teraz znowu chcielibyśmy pójść krok dalej, czyli mamy już informację o tym runie. Mogę teraz otworzyć ten konkretny run i nas interesuje tutaj ten raport artefaktów. Czyli znowu byśmy mogli poszukać GitHub, artifact, no i nie ma. Tak, znowu tutaj niestety nie ma takiego węzła, no i musimy sobie radzić sami.
Czyli znowu tworzę HTTP request, następnie biorę tutaj ten URL tego konkretnego rana, przerzucam go tutaj do URL, podobnie jak wcześniej dodaję /artifacts. Tutaj jak klikniemy teraz execute step, to dostajemy wszystkie artefakty. Przypominam, repo jest publiczne po sforkowaniu i tylko dlatego widzimy te artefakty. Jeżeli byłoby to repo już prywatne, to w tym momencie powinniśmy też dodać autentykację. Zmienimy nazwę na getArtifacts. OK, teraz po uruchomieniu tego endpointa z końcówką artifacts dostajemy w końcu link zawierający skompresowane raporty testów w formacie pliku zip. Tak, tutaj mamy ten link, więc przechodzę dalej, wpisuję ponownie nowy węzeł HTTP request, kopiuję ten URL co wcześniej, klikam execute step, no i tutaj już mamy informację, że żeby pobrać artefakt, to już niestety trzeba się zautoryzować. Tak więc spróbujmy, wybieram tutaj Authentication, Predefined Credential Type, tutaj wybieramy GitHub API, automatycznie tutaj skojarzone zostaje konto GitHub Account, klikam przycisk Execute Step. OK, przy użyciu zwykłego GitHub API i tutaj podpiętego GitHub Account może się zdarzyć, że dostaniemy Authentication Failed. W tej sytuacji to co możemy zrobić, to kliknąć None Authentication i wysłać tutaj te parametry, czyli nasz token, za pomocą headerów. Tak, czyli wpisujemy Authorization, następnie Value Bearer oraz wartość naszego tokenu. Klikam Execute Step. I w tym momencie widzisz, że po prawej stronie jest bardzo dużo krzaczków. Czyli dostajemy dane, ale nie tak jakbyśmy chcieli. Dlatego w sekcji Options możemy dodać opcję, w której zaznaczymy response jako plik. Tak, bo to co widzisz tutaj to jest plik, nie są dla nas zbyt czytelne. Natomiast po zmianie na response format file, kliknięciu execute step, tutaj dostajemy informację o pliku, który możemy już sobie pobrać. Po kliknięciu download będziemy mieli możliwość tutaj pobrania tego pliku. Zmienimy nazwę tutaj z HTTP request na download zip archive. Jak pewnie kojarzysz, plik zip to archiwum zawierające inne pliki, więc po pobraniu tego pliku musimy je jeszcze poddać tak zwanej dekompresji, czyli rozpakowaniu. Tak jak wcześniej tutaj mieliśmy raport, w którym są te wszystkie pliki, to musimy właśnie rozpakować, znaleźć ten plik, który nas szuka i dopiero ten plik, czyli testng results XML, dopiero go przeanalizować i podsumować wyniki testów. OK, więc co robimy? Tutaj na końcu dostaliśmy plik z rozszerzeniem zip, więc po przejściu tego węzła dodajemy kolejny węzeł o nazwie compression. Jak widzisz, compression może kompresować i dekompresować pliki. Wybierzemy opcję decompress file, czyli na wejściu mamy data, czyli tak nazywa się nasz plik, a na wyjściu będziemy mieli pojedyncze pliki z prefiksem file, podkreśnik 1, 2, 3 i tak dalej. Klikam przycisk execute step, no i gotowe. Z prawej strony mamy plik 0, 1, 2, 3. Jak widzisz, sporo jest tych plików, mamy ich całe 26. Nas interesuje tak naprawdę tylko ten jeden testng results XML. OK, jak się domyślasz, żeby wyciągnąć ten szczęśliwy plik, który nas interesuje, znowu będziemy musieli skorzystać z modnego vibe codingu. Czyli klikam tutaj na code, znowu code in JavaScript. Przechodzę tutaj do dowolnego LLM-a, wpisuję hej, mam węzeł code in JavaScript, ven8n i potrzebuję przefiltrować po nazwach pliku. Pliki z poprzedniego węzła to file 0, 1 i tak dalej. Interesuje mnie plik, który nazywa się testng results XML. Chciałbym, żebyś go zwrócił w postaci jednego pliku binarnego z testng results XML. Zaczątek kodu wygląda tak, czyli tu znowu kopiuję to co mam i wysyłam do czata. OK. Spróbujmy, czy to zadziała. No sztos, tak? Widzimy file 26, testng results XML, czyli dokładnie to, czego potrzebujemy. Oczywiście, to jest vibe coding, rezultaty są niedeterministyczne, więc jeżeli wygenerujesz kod, który będzie robił coś innego, zwrócić inne dane, to musisz dalej rozmawiać z tym czatem, powiedzieć, że coś nie działa, wytłumaczyć mu, co nie działa, co dostałeś, a czego się spodziewasz, tak? Bo spodziewasz się tutaj właśnie dostać to, co widzisz, czyli testng results XML, więc jeżeli dostajesz cokolwiek innego, miej pretensje tylko do LLM-a, który wybrałeś i staraj się go naprowadzić tak, żeby ci utworzył kod, który robi to, co powinien. Nazwijmy sobie ten węzeł jako find testng results file. Niestety po chwili namysłu tutaj jednak ChatGPT odwalił kijową robotę, bo nasz plik nazywa się nie tak, jak powinien. Tak, czyli on tutaj nazywa plik file26, a chcielibyśmy, żeby się nazywał inaczej. Tak więc teraz wrócę jeszcze raz do czata.
Tak tutaj napiszę, że ten plik na wyjściu nazywa się file26, a ja chciałbym generyczną nazwę --testng results. Dobra, próbujmy podejście numer 2. OK, mamy testng result, czyli nieważne czy tych plików będzie 70, 80, 90, nie ma znaczenia. OK, czyli w tym momencie nasz workflow dokopał się do tego pliku testng results.xml. To dobra wiadomość. Zła natomiast jest taka, że jest to plik XML, w którym niekoniecznie N8N będzie sobie radził świetnie. Więc co możemy zrobić? Po pierwsze, to czym w ogóle dysponujemy to jest plik binarny. Na plikach binarnych pracuje się ciężko, więc w pierwszym kroku musimy teraz zamienić ten plik binarny na plik XML, następnie ten plik XML zamienić na JSON i dopiero mając JSON będziemy mogli poddać go analizie i zwrócić podsumowanie testów. Więc klikam tutaj plusik i teraz dodaję węzeł extract from file, wybieram, że tutaj mam do czynienia z plikiem XML, nasz plik będzie się nazywał testng results, na wyjściu ma się nazywać XML, klikam przycisk execute step, tak tutaj dostaję już ten plik XML, teraz zamieniam ten XML na JSON, czyli klikam tutaj XML, wybieram XML to JSON, property name to jest XML i w końcu dostajemy fajnie widoczne wyniki testów, tak? Czyli mamy podsumowanie, ile testów przeszło, ile sfailowało, ile było pominiętych, jakie testy były. Natomiast znowu, tych danych jest za dużo, no ciężko byłoby to potem na przykład analizować przez agenta AI, bo zużyłby nam bardzo dużo tokenów, co nie spodobałoby się osobom odpowiadającym za budżet. Więc teraz tak, zapisuję. Ten wynik teraz musimy obrobić, czyli ostatni raz dzisiaj skorzystamy z vibe codingu. Tworzę węzeł code in JavaScript. Wracam do tego LLM-a, wpisuję tutaj kod z początku. OK, teraz nowy kod do węzła N8N. Na wejściu mam wyniki testów w postaci jak w załączonym pliku, tak, czyli tutaj znowu sobie klikniemy na JSON, klikniemy kopiuj, wklejam ten załączony plik. Chciałbym, żebyś przygotował kod do węzła JavaScript w N8N, który dla tego rodzaju wyników wygeneruje JSON z podsumowaniem wyników, czyli na przykład summary, ile przeszło, ile nie, ile pominiętych oraz podsumowanie każdego testu składające się z pól, takich jak nazwa testu, status i nazwa klasy. Wysyłam. OK, kompletnie zbzikował. Zaczynamy od nowa. Czyli tak, mam taki JSON na wejściu do N8N, jak tutaj jest mój zalążek kodu. Chciałbym, żebyś przygotował kod do węzła JavaScript w N8N, który dla takich danych wygeneruje JSON z podsumowaniem wyników testów, czyli na przykład summary, ile przeszło, ile nie przeszło, ile pominiętych oraz podsumowanie każdego testu składające się z takich pól jak nazwa testu, status oraz nazwa klasy. Kopiuję. OK, jak widzisz teraz zadziałało, mamy po prawej stronie podsumowanie, ile przeszło, ile nie przeszło, ile było łącznie testów, krótka informacja, które testy przeszły, a które nie. No i tutaj, jak zauważyłeś, on tutaj sam zaproponował nam, że dorzuci jeszcze error message dla fail. To napiszemy dawaj. OK, kopiujemy, wklejamy, execute step. Tutaj error message wszędzie wali nulem. O, tutaj mamy error message one expectation failed, expected status code. Error message failed. OK, zmieńmy tutaj nazwę tego ostatniego węzła na generate summary. OK, zapiszmy, spróbujmy uruchomić cały ten workflow od początku. Jak widzisz, działa, także wielkie gratulacje dla Ciebie, jeśli dotarłeś do tego momentu. Miałeś okazję zobaczyć, jak działa wiele węzłów w praktyce i jak można wykorzystać vibe coding do zaprogramowania potrzebnych operacji i jak łatwo jest spiąć cały taki proces ze sobą. W dzisiejszym odcinku przeszliśmy drogę od forka repozytorium i integracji z GitHubem do podsumowania wyników testów automatycznych ukrytych w archiwum zip. Miałeś okazję zobaczyć, jak łatwo można zrobić taki proces bez znajomości języka programowania. Jasne, samo podsumowanie to dopiero początek, ale mając taką bazę możemy pójść dalej, jak na przykład dodać agenta AI albo zsynchronizować odpalenie tego workflow z wykonaniem buildu na GitHubie.
Najlepsze dopiero przed nami, dlatego warto, abyś zasubskrybował kanał, aby nie ominęły Cię kolejne materiały z tej serii. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w następnym odcinku.